Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Strasznie dawno nie mówiłam tego zdania i trochę już się odzwyczaiłam, szczerze mówiąc, ale tęskniłam za widzami, tęskniłam za YouTube'em, odpowiadając przy okazji już na pierwsze pytanie z Q&A, bo dzisiaj witam Was w Q&A z okazji 18 000 subskrypcji. Nie było mnie na YouTubie przez jakiś czas z bardzo niewesołego powodu, o którym opowiem Wam w kolejnym odcinku, bo też znajduję w nim, jakby to powiedzieć, powiązanie z Izraelem i z mentalnością Izraelczyków, więc w przyszłym odcinku się dowiecie, co robiłam, jak mnie tutaj nie było. W każdym razie, tak jak wspominałam, to Q&A jest z okazji 18 000 subskrypcji i ja cały czas czekam na tę okrągłą liczbę 20 000, więc mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku te osoby, które jeszcze nie subskrybują, w końcu to zrobią. No i zapraszam też do dawania łapek w górę pod filmem, bo w ten sposób dajecie YouTube'owi znać, że lubicie mój kanał i treści, które wrzucam, i to też pomaga mi w dotarciu do większej liczby widzów. Przechodzę już do pytań. Mam tutaj wszystkie pytania zapisane od Was. Jest ich bardzo dużo, więc na pewno nie odpowiem na wszystkie w dzisiejszym odcinku. Myślę, że podzielę Q&A na kilka części, albo jeżeli nie odpowiem na jakąś większą liczbę pytań, to zostawię je sobie na kolejne Q&A po prostu. Więc zacznę od pytań od patronów. Patryk Dąbrowski pyta, czy klimat na południu Izraela bardzo odbiega od klimatu w Tel Awiwie? To wygląda w ten sposób, że w lecie jest w Tel Awiwie bardzo gorąco i bardzo wilgotno. Wilgotność powietrza jest tutaj na tyle wysoka, że głównie to utrudnia takie codzienne funkcjonowanie. I te lata w Tel Awiwie też są bardzo długie, bardzo gorące i tak jak mówię, wilgotność powietrza sprawia, że te lata ciężko się znosi. Zimy natomiast są łagodne, jeżeli chodzi o temperaturę, ale są bardzo deszczowe. Natomiast południe Izraela jest zazwyczaj bardzo suche, więc jest tam równie gorąco albo i goręcej niż w Tel Awiwie, natomiast nie jest aż tak wilgotno, więc te upały się troszkę łatwiej znosi. Zimy z kolei są dużo mniej deszczowe. Czy w Izraelu temperatura czasem spada poniżej zera? Rzadko się to zdarza. Czytałam w ogóle, że najniższa temperatura w Izraelu wystąpiła w 1950 roku i to było chyba prawie minus 14 stopni Celsjusza. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, takie chłodniejsze miejsca w Izraelu to jest głównie północ i na przykład Jerozolima. W Jerozolimie w zimę może być nawet 5-8 stopni Celsjusza. Zdarza się też śnieg w Izraelu, na przykład właśnie w Jerozolimie albo znowu na północy Izraela. Zresztą w styczniu w ubiegłą zimę internet obiegły takie popularne zdjęcia zasypanych wzgórz Golan, całkowicie białych. No i co jest ciekawe, to to, że Izrael, chociaż jest małym krajem, to występują tutaj 4 strefy klimatyczne i gdzieś przeczytałam taką ciekawostkę, że można te wszystkie strefy przejechać w pół godziny, przejeżdżając przez Judeę. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli tak jest, to mega to jest ciekawe. W każdym razie fajne jest to, że w Izraelu właśnie można doświadczyć zarówno upału, jak i deszczu, jak i śniegu. Także jeżeli ktoś tutaj przyjechał na przykład z Europy i brakuje mu śniegu z jakiegoś powodu, bo lubi śnieg, nie rozumiem tego, ale wiem, że są takie osoby, mi śniegu absolutnie nie brakuje. Natomiast jeżeli komuś brakuje, to może właśnie po prostu pojechać samochodem czy pociągiem i na ten śnieg sobie popatrzeć. Kolejne pytanie od patrona, od Zbigniewa. Szalom, jakiś czas temu czytałem wypowiedź jednego z turystów, a mianowicie, że miał problemy z przekroczeniem granicy arabsko, jakieś państwo, izraelskiej. Napisał, że gdyby był wcześniej w Izraelu, a potem na chwilę pojechał na 1-2-dniową wycieczkę i wrócił z powrotem do Izraela, to nie przeżyłby tego, co przeżył, a tak pojechał najpierw do kraju arabskiego, a potem do Izraela i tak jak pisał, miał dość ostrą przepytywankę na granicy. Jak to jest naprawdę z tym przekraczaniem granicy? Okej, no więc przeszliśmy do trochę poważniejszych pytań. Generalnie jest tak, że ogólnie wjazd do Izraela wiąże się z dodatkową kontrolą bezpieczeństwa na lotnisku. Ta kontrola bezpieczeństwa polega na tym zazwyczaj, że zadawane są turystom rutynowe pytania. No i ta przepytywanka, jak to Zbigniew określił, trwa zazwyczaj naprawdę w dużej większości przypadków około kilku minut. I też nie warto się obrażać na osobę, która zadaje nam te wszystkie pytania, bo to nie jest coś, co powinniśmy brać do siebie osobiście, odbierać tego personalnie. Te osoby po prostu wykonują swoją pracę i te pytania zadać turystom
muszą i tak jak mówię, te pytania zazwyczaj są jednakowe dla większości turystów, no chyba że ktoś wzbudzi w kontrolerce jakiś niepokój, wątpliwości, to jakieś tam pewnie dodatkowe pytania będą zadane. Natomiast no, też te kontrole bezpieczeństwa zależą od linii lotniczych, którymi lecicie. Na przykład są one dużo dłuższe i trochę bardziej uciążliwe, kiedy lecicie El Alem, czyli tą linią izraelską. Dlatego sporo osób z tego właśnie względu decyduje się na lot inną linią lotniczą niż El Al. Ja osobiście bardzo lubię El Al i jest tak wygodny. Uważam, że jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to jest jedna z najlepszych linii lotniczych, więc ja na przykład osobiście wolę trochę dłużej poodpowiadać na pytania kontrolera i polecieć sobie wygodniejszym samolotem, niż lecieć ściśnięta jak sardynka w Wizerze, no ale to już jest kwestia jakby preferencji. W każdym razie generalnie, jeżeli chodzi tutaj o kraje arabskie, bo tego też dotyczyło pytanie, te pytania, ta kontrola bezpieczeństwa na pewno będzie wzmożona, jeżeli macie w paszporcie pieczątki z krajów arabskich. Ja sama, kiedy przylatywałam do Izraela, to jeszcze było zanim miałam w ogóle izraelski paszport, izraelski dowód osobisty, przed uzyskaniem obywatelstwa, to miałam właśnie w paszporcie pieczątki z wakacji w Turcji i Tunezji i o te pieczątki mnie niejednokrotnie pytano na lotnisku. Natomiast no, to były takie pytania typowo rutynowe. Dlaczego byłaś w Tunezji, dlaczego byłaś w Turcji, co tam robiłaś, z kim tam byłaś i z kim tam rozmawiałaś. No i to były tam 3-4 dodatkowe pytania, na które odpowiedziałam i nikt jakby nie drążył tematu. No ale trzeba się spodziewać, że jeżeli macie te pieczątki z krajów arabskich, to zostaną zadane Wam dodatkowe pytania. Jeżeli chodzi w ogóle o same te kontrole bezpieczeństwa, no to sporo osób narzeka w tym temacie, że Izrael przesadza i tak dalej, i tak dalej. Moim osobistym zdaniem, możecie się oczywiście nie zgadzać, te kontrole są niezbędne i ja osobiście bardzo cieszę się, że one są, dlatego że to nie jest tak, że Izrael jest takim sobie zwyczajnym krajem, który zdecydował podręczyć turystów przed wyjazdem, tylko Izrael jest krajem w stanie konfliktu. Więc ja na przykład cieszę się, że takie kontrole są, czuję się przez nie dużo bezpieczniej i pomimo, że wiadomo, że nie są przyjemne i są trochę uciążliwe, to wydaje mi się, że muszą być i dobrze, że są. Zdarza się, że te kontrole bezpieczeństwa mają bardziej nieprzyjemne procedury. Na przykład ja miałam sama taką sytuację. Co ciekawe, ta sytuacja dotknęła mnie, kiedy już miałam paszport izraelski, kiedy byłam już obywatelką Izraela, więc jak widzicie, nawet obywatelom Izraela nie odpuszczają, że poproszono mnie o przejście do oddzielnego pokoju na lotnisku i tam otwierano mi walizkę i po prostu przetrzepywano mi wszystkie rzeczy. Proszę ignorować psa. W każdym razie nawet ta kontrola, pomimo że oczywiście nie była przyjemna, bo to nie jest fajne, jeżeli ktoś otwiera Ci walizkę i grzebie w Twoich rzeczach, ale mimo to była bardzo profesjonalna. Ten pan, który otwierał moją walizkę, starał się rozładować to napięcie, gdzieś tam żartował, pytał, czy chce coś do picia, proponował mi kawę, herbatę itd., itd. Ja po prostu siedziałam sobie na telefonie, scrollowałam Facebooka, a on sprawdzał moją walizkę, co chwila gdzieś tam żartując, żeby rozładować atmosferę. Także nie było tak źle. Tak jak mówię, oczywiście to też zależy od człowieka. Niektórzy się bardzo oburzają na te kontrole. Kolejne pytanie od Anais. Czy służba wojskowa kobiet różni się od służby wojskowej mężczyzn? Inne szkolenia, zadania? Różni się przede wszystkim czasem trwania, czyli służba wojskowa dla mężczyzn w Izraelu to jest 32 albo 30 miesięcy. Czytałam, że były jakieś zmiany wprowadzane. Nie wiem, czy w końcu zostały wprowadzone, czy tylko był taki plan, ale przyjmijmy, że jest to 32 miesiące. Dla kobiet jest to 24 miesiące, więc ta służba wojskowa kobiet jest krótsza. Jeżeli chodzi też o jednostki, to wiem, że są jednostki, do których przyjmuje się tylko mężczyzn i to wywołało w ogóle też taki duży sprzeciw wśród Izraelek, które wystąpiły z petycją do Sądu Najwyższego. No i właśnie dzięki tej petycji Sąd Najwyższy uznał, że faktycznie jest to dyskryminacja i kilka jednostek bojowych, które nie było wcześniej dostępnych dla kobiet, zaczęło też rekrutować kobiety. Natomiast w dalszym ciągu są takie jednostki, które tego nie robią i cały czas gdzieś tam trwa bitwa o to, żeby to się zmieniło. Więc tyle mniej więcej wiem na ten temat. Myślę, że w ogóle fajny byłby taki odcinek na temat kobiet w armii w Izraelu, więc może coś takiego poszperam w internecie na ten temat i przygotuję.
Jak uczyć się hebrajskiego, żeby było to najbardziej efektywne i jak radzić sobie ze zmieniającymi się końcówkami i tworami słownymi, które powstają ze złożenia słów. Jeżeli takie odpowiedzi są zarezerwowane tylko dla patronów, to spoko, nie obrażę się. Więc generalnie to myślę, że najlepszym sposobem, nie oszukujmy się, jest nauka podczas życia w Izraelu, czyli takie chłonięcie po prostu z ulicy tych końcówek i tych takich rzeczy, które utrudniają naukę hebrajskiego, no bo wtedy to się dzieje naturalnie i samodzielnie gdzieś tam wchodzi nam do głowy bez kucia gramatycznych zasad gramatyki. Natomiast wiem, że ta porada jest w zasadzie nieadekwatna dla większości osób, no bo większość osób nie chce albo nie może przyjechać do Izraela na kilka miesięcy czy lat, żeby się uczyć hebrajskiego. No więc jeżeli chodzi już o takie właśnie końcówki czy gramatykę, no to myślę, że tutaj jednak samodzielna nauka odpada i warto znaleźć dobrą szkołę językową. No i przy okazji bardzo bym chciała polecić szkołę Bepolin. Jest to szkoła, która uczy zarówno hebrajskiego nowoczesnego, jak i hebrajskiego biblijnego, bo wiem, że sporo osób szuka właśnie takich kursów. Szkoła z ponad 10-letnim doświadczeniem, w której uczą native speakerzy, uczą osoby z podwójnym obywatelstwem polsko-izraelskim i co ciekawe, to uczą według systemu izraelskiego, tak jak uczy się w izraelskich ulpanach. Ulpany to są swoją drogą szkoły języka hebrajskiego tutaj na miejscu w Izraelu, więc z całego serducha polecam tę szkołę. Często też kursanci chwalą, że nawiązują tam dużo przyjaźni, również właśnie z nauczycielami i link do Bepolin będzie w opisie tego odcinka. Kolejne pytanie od Model 800. Wierzysz w Boga? Czy jesteś Żydówką z religii, czy tylko z pochodzenia? Zacznijmy od tego, że jestem Żydówką tylko ze względu na swoje korzenie, na swoje pochodzenie. Nie wyznaję judaizmu, poza tym nie wyznaję też żadnej innej religii, więc tutaj przy okazji odpowiadam na to drugie pytanie. No i teraz mam trochę problem z określeniem siebie, bo waham się pomiędzy tym, czy jestem ateistką, czy agnostyczką, więc mam trochę problem z tym, żeby wybrać, który nurt jest mi bliższy, bo obydwa gdzieś tam ze mną rezonują. Natomiast jeżeli byśmy powiedzieli, jeżeli założymy, że Bóg jest postacią starszego pana z brodą albo kobiety, no to nie wierzę w Boga. Natomiast jestem osobą bardzo uduchowioną, tylko że dla mnie duchowość nie wiąże się z religią. Chociaż wiem, że może się wiązać i dla niektórych osób duchowość jest właśnie powiązana mocno z religią i religijnością. Dla mnie natomiast duchowość jest przede wszystkim praktykowaniem medytacji, jogi, zaglądaniem gdzieś tam w głąb siebie, rozmawianiem ze sobą, byciem blisko, byciem w kontakcie ze swoją duszą, ze swoim ciałem. I chyba takim najważniejszym punktem duchowości jest u mnie wyłączanie tak zwanego autopilota, czyli mindfulness, skupianie się na tym, co jest dookoła nas, taka świadomość, przebudzenie, bo wiadomo, że jednak przez większość czasu żyjemy właśnie na takim autopilocie i robimy różne rzeczy z automatu, więc to nie jest możliwe, żeby być cały czas jakby świadomym tego, co się dzieje wokół nas i się przebudzić na dobre. Natomiast staram się kilka razy dziennie przypominać sobie, żeby właśnie idąc na przykład do pracy, popatrzeć gdzieś tam na drzewa, które mijam po drodze, a które gdzieś tam zawsze ignoruję, czy wsłuchać się w dźwięki, które gdzieś tam mi umykają. Pies się bawi zabawką, jeżeli są jakieś dziwne odgłosy, to jest to pies. No więc po prostu mieć taki kontakt z naturą, mieć kontakt ze zwierzętami. W moim przypadku duchowość bez połączenia, bez kontaktu ze zwierzętami nie mogłaby istnieć. No i duchowość jest też empatią. Myślę, że nie ma duchowości bez empatii. Także tak odbieram, tak widzę duchowość i nie wiąże się ona u mnie z religią. Felasze, czarni Żydzi, ogólnie Żydzi spoza europejskiego i bliskowschodniego kręgu kulturowego. Jak są traktowani w Izraelu? Czy się różnią? Itp. Po pierwsze, to ciężko mi mówić o tym z pozycji uprzywilejowanej, bo uważam, że jestem osobą uprzywilejowaną przez swój kolor skóry, Żydówki białej, aszkenazyjskiej, czyli Żydówki z Europy, bo ta dyskryminacja, ja mogę o niej czytać, mogę o niej słuchać, natomiast nie doświadczyłam jej w tym akurat aspekcie. Dlatego też nie chcę stawiać się tutaj w roli kogoś, kto Wam opowie, czy i w jaki sposób te osoby są dyskryminowane, bo tak jak mówię, jedyne co wiem, to co gdzieś tam sobie przeczytam.
Natomiast mówi się o dyskryminacji czarnych Żydów w Izraelu i generalnie polega to na tym, że te osoby często skarżą się na to, że nie mogą znaleźć sobie pracy, że są gdzieś tam traktowani jak obywatele drugiej kategorii. No i wynika to pewnie z wielu rzeczy. Zresztą też słyszy się o protestach co jakiś czas, nawet chyba 2 lata temu, pamiętam, był taki duży protest, który eskalował, był bardzo agresywny i ludzie bali się wychodzić na ulicę. I to był protest Etiopijczyków po tym, jak został postrzelony śmiertelnie jeden właśnie z Etiopijczyków przez izraelskiego policjanta. Podobno ten policjant postrzelił go przez przypadek, ponieważ go gonił, tamten uciekał. Nie chcę tutaj się wypowiadać na ten temat, bo nie znam tej historii aż tak dobrze. Natomiast skończyło się to tragicznie i właśnie to był taki zapalnik, taki trigger do sporych protestów na ulicach Izraela. No i wierzę, że jeżeli te osoby co jakiś czas protestują i mówią o tej dyskryminacji, no to mówią o tym nie bez powodu i ufam, że mają powód, żeby protestować i widocznie ta dyskryminacja ich dotyka. Rozmawiałam wczoraj nawet z jednym Izraelczykiem na ten temat i on powiedział mi, że ta sytuacja się trochę gdzieś tam polepsza, w takim sensie, że na przykład w sektorze publicznym są otwarte takie stanowiska, które mogą być objęte tylko przez osoby z mniejszości, w tym właśnie czarnych Żydów. No i to są stanowiska zarezerwowane właśnie tylko dla mniejszości, tych, które są często dyskryminowane. W sektorze prywatnym, z tego co wiem, nie jest tak kolorowo. Nie słyszałam o żadnych regulacjach w tym względzie. To znaczy regulacje są, ale chodzi o to, czy one są egzekwowane, bo też w sektorze prywatnym jest ciężej to wyegzekwować, czy udowodnić, że jakaś tam dyskryminacja miała miejsce. Bo zawsze możemy powiedzieć, że nie przyjęliśmy kogoś do pracy, bo nie był wykwalifikowany odpowiednio. I wtedy jak udowodnić to, że nie przyjęliśmy go przez kolor skóry. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast czarni Żydzi, tak samo jak biali Żydzi, przyjeżdżając do Izraela, emigrując tutaj, dostają obywatelstwo i dostają związane z nim benefity, w tym wsparcie finansowe przez kilka miesięcy, różne też zwolnienia z podatków przez wiele lat, do 10 lat chyba po przyjeździe do Izraela. Natomiast ta pomoc finansowa państwa nie jest wystarczająca. Problem jest też taki, że czarni Żydzi przyjeżdżają do Izraela z dużo mniej uprzywilejowanej pozycji i z trudniejszą pozycją startową, bo często przyjeżdżają bez edukacji, przyjeżdżają z biedy, także od razu jakby są na przegranej pozycji w porównaniu na przykład do Żyda, który przyjedzie z Ameryki, skończył świetne studia i tak dalej, i tak dalej. Także pomimo to, że państwo gdzieś tam proponuje te stanowiska w sektorach publicznych, proponuje też stypendia dla mniejszości na różnych uniwersytetach, no to wiadomo jak jest, teoria a praktyka to są dwie różne rzeczy. Myślę, że najlepszym wyjściem byłoby zapytać o informacje z pierwszej ręki i może kiedyś uda mi się porozmawiać z osobami reprezentującymi właśnie tę mniejszość. Może taka osoba zgodziłaby się podzielić swoimi odczuciami i powiedzieć, jak naprawdę to wygląda tutaj w Izraelu, bo ja nie czuję się do tego odpowiednią osobą. Czy w Izraelu jest dużo Żydów polskiego pochodzenia itp.? To zależy, co rozumieć przez polskie pochodzenie, bo jeżeli przez polskie pochodzenie rozumieć to, czy takie osoby jak ja, które nie wiem, są przed 30, czy nawet starsze, ale generalnie urodziły się w Polsce i mówią po polsku i polski jest ich pierwszym jakby językiem intuicyjnie i mają pochodzenie żydowskie, ale generalnie są Polakami w sensie takim, że właśnie mówią w tym języku i tak dalej, wychowali się w polskiej kulturze, no to takich Polaków jak ja jest tutaj niewielu. Nie znam statystyk, nie znam liczb, ale nie jest to jakaś duża liczba. Natomiast, co ciekawe, bardzo duża część Izraelczyków ma polskie korzenie i czasami wydaje mi się, że większość, ale to chodzi po prostu już tylko o moje odczucie, dlatego że za każdym razem, kiedy mówię Izraelczykom, że jestem z Polski, to co drugi Izraelczyk, jak słowo daje, odpowiada mi: o, moja babcia była z Polski, mój dziadek był z Łodzi, i potem na przykład padają jakieś tam polskie słówka, których się nauczyli. Więc jeżeli chodzi o korzenie polskie, mnóstwo Izraelczyków je ma, naprawdę całe mnóstwo. Czasami wydaje mi się, że ciężej spotkać Izraelczyka, który polskich korzeni nie ma, niż ma. Poza tym też myślę, że jest w Polsce dużo Żydów, którzy nie wiedzą o swoim pochodzeniu i nie wiedzą, że są Żydami, też nie czują potrzeby albo nie przechodzi im nawet przez myśl, żeby te korzenie gdzieś tam zgłębiać. Więc też często mówię Izraelczykom o tym, dlatego że Izraelczycy dość często powtarzają, że
Żydówka z Polski, to w Polsce są jeszcze Żydzi? No i wtedy odpowiadam im, że niewielu, albo może wielu, tylko o tym po prostu nie wiedzą. Kolejne pytanie. Obraz Polski w Izraelu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie na fali ostatnich wydarzeń. Obraz Polski w Izraelu. Po pierwsze, zanim przejdę do polityki, bo muszę przejść do polityki, bo się uduszę, no to jest tak, że obraz Polski w Izraelu jest dobry. Wiem, że jest to zaskoczenie dla wielu osób. Jest dobry lub neutralny. Oznacza to tyle, że większość Izraelczyków nie ma albo żadnego stosunku do Polaków, czyli Polacy są im po prostu obojętni, albo mają pozytywny stosunek do Polaków i to potwierdzi zdecydowana większość Polaków mieszkających w Izraelu. Mało tego, Polacy w Izraelu bardzo często dziwią się, kiedy słyszą właśnie, że jest jakaś niechęć w Izraelu do Polaków, bo myślę, że naprawdę ze świecą szukać Polaka, który by to potwierdził, Polaka, który tutaj na miejscu mieszka. Większość reakcji na Polaków to są reakcje pozytywne. Izraelczycy często na przykład rzucają jakimiś polskimi słówkami typu dzień dobry, oczywiście gdzieś tam zniekształcając, mówiąc dżem dobry i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie właśnie wspominając, tak jak mówiłam przy okazji poprzedniego pytania, wspominając swoje korzenie. Więc zazwyczaj te reakcje są bardzo, bardzo pozytywne lub po prostu neutralne. Okej, z Polski, whatever. Natomiast co do polityki, no to też szykuję odcinek na ten temat a propos ostatniego konfliktu Izrael-Polska, ale bardzo ważne, chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało w tym filmie, nie tylko ja, ale również inni Polacy i też polecam przy okazji tekst Karoliny Przewrockiej-Aderet, która jest polską dziennikarką w Izraelu i wypowiedziała się na ten temat w swoim tekście, może go podlinkuję właśnie w opisie, że zarówno mnie, jak i Polaków w Izraelu zszokowały słowa polskiego polityka, który powiedział, że jest fala nienawiści ze strony Izraelczyków w stronę Polaków w Izraelu, do tego stopnia, że trzeba ewakuować stąd polskich pracowników ambasady, bo jest tutaj niebezpiecznie. No powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to skomentować. Jest to, no nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, dlatego że jest to kompletna bzdura, nie mająca żadnego pokrycia z rzeczywistością. Co więcej, no, polityka tego rządu, nie ukrywajmy, od lat opiera się na zasadzie dziel i rządź. Politycy partii rządzącej żyją z polaryzacji społeczeństwa, żyją z przedstawiania Polakom wyimaginowanego wroga, kreując tutaj taki obraz, że ze wszystkich stron są jakieś osoby, które Polakom zagrażają. Także no, jest to przykre, bardzo smutno się na to patrzy i to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. Żadnej fali nienawiści w stosunku do Polaków w Izraelu nie ma. Na pewno nie ma zagrożenia, o którym tutaj polscy politycy mówią, do tego stopnia, żeby ewakuować Polaków z Izraela, to już w ogóle. Także, no, tak żebyście mieli taką informację z pierwszej ręki. I kolejne pytanie od Dagmary. Dotyczy ono odcinka z Lią, która odeszła ze społeczności Żydów ultraortodoksyjnych. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam. Jest to odcinek poprzedni i gorąco go polecam. Jak się odnosisz do chęci wyjazdu Lii z Izraela? Wiem, dziwne pytanie. Chodzi mi o to, że to kraj, który wybrałaś dla siebie. Czy to, że ktoś postrzega Izrael w ten sposób, rusza Cię? I drugie pytanie. Jak odnosisz się do historii Lii? Nie do końca rozumiem, chociaż wiele razy tłumaczyłaś, to gdzieś mi nie kliknęło. Jak Ty się odnosisz do takiej historii jako osoba będąca Żydem, ale nie religijnym? I ostatnie pytanie o Twoją opinię. Jak uważasz, czy to, że na Liję spadł taki hejt, że zdradza społeczność żydowską, to podyktowana opinia przywódców, którą ludzie powtarzają? Może moje pytania są dziwne, natomiast mnie osobiście ta historia bardzo poruszyła i zastanawiam się, czy to jest tak jak po wykluczeniu u świadków Jehowy, że nikt ze świadków nie może z Tobą rozmawiać i jesteś bardzo negatywnie postrzeganą osobą. Z góry dziękuję za wyrozumiałość w zrozumieniu tych dziwnych pytań. Pozdrawiam. To nie są dziwne pytania, są bardzo ciekawe i chętnie odpowiem. Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czyli czy rusza mnie to, że Lia wypowiada się w taki sposób o kraju, który ja wybrałam dla siebie. Otóż nie rusza mnie, dlatego że ja sama dostrzegam wiele wad Izraela i jakby nie mam różowych klapków na oczach. Wiem, jakie wady, jakie jakby niedogodności wiążą się z życiem w tym kraju.
jestem ich świadoma i nie dziwi mnie, kiedy ktoś o nich mówi. Natomiast nie do końca widzę to w taki sposób, jak Lia o tym mówi. To znaczy Lia powiedziała, że ona odeszła jakby ze społeczności ultraortodoksyjnej, no i nie chciałaby teraz wychowywać swoich dzieci w kontekście religijnym, a jakby nie było, pod koniec dnia Izrael jest krajem religijnym, no i że dla niej to by była swojego rodzaju hipokryzja. Ja to przyjmuję i rozumiem, o co Lii chodzi, natomiast ja nie widzę Izraela aż w tak religijnym kontekście, jak widzi go Lia. To znaczy, oczywiście mówi się o Izraelu jako o państwie wyznaniowym, natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne życie, zwłaszcza w Tel Awiwie, bo to jest ważne, ja mieszkam w Tel Awiwie, no to nie odczuwam większej różnicy pomiędzy życiem w Warszawie, a życiem w Tel Awiwie, jeżeli chodzi o kontekst religijny. Są oczywiście różnice, nie twierdzę, że życie w Warszawie jest takie samo jak życie w Tel Awiwie. Chodzi mi o to, że do mnie osobiście nie docierają jakieś takie specjalne religijne utrudnienia, do mnie jako do osoby świeckiej. No więc generalnie na przykład takim głównym utrudnieniem w życiu codziennym to był brak transportu publicznego w szabat, ale to się zmienia i w Tel Awiwie zwłaszcza ten transport już jest. Natomiast z takich poważniejszych kwestii, no to jest na przykład brak ślubów cywilnych w Izraelu. No i to jest taka rzecz, która faktycznie jest dla mnie jako dla osoby świeckiej, ale w ogóle myślę, że nawet gdybym była osobą religijną, to myślę, że zaprzecza to jakby zasadom demokratycznego państwa, a Izrael demokratycznym państwem jest, więc myślę, że ta kwestia jest do zmiany koniecznie i nie jestem odosobniona w tej opinii. Mnóstwo Izraelczyków się na te prawo oburza, ale co do ślubów, to za chwilkę przejdę, bo mam jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Natomiast, no, tak jak mówię, jakby wybrałam ten kraj dla siebie do życia, ale też wybrałam go z taką myślą, że jeżeli nie będzie mi się tutaj podobało, to po prostu pojadę gdzie indziej. Mam paszport europejski, póki co jesteśmy jeszcze w Unii, więc jeżeli będę czuła, że Izrael nie jest dla mnie, to zawsze mogę pojechać gdzie indziej. Także w ten sposób to widzę. Natomiast co do drugiego pytania, czy to, że spadł na Lię taki hejt, że zdradza społeczność żydowską, to jest kwestia ludzi czy przywódców? Jakby oczywiste jest, że w takich społecznościach ten nacisk przywódców i rola autorytetu jest na tyle silna, że no ma ogromny wpływ na zdanie całej reszty. No i też takie społeczności żyją w na kupie przez wiele lat, budują taką grupę. Nie chcą się z tej społeczności gdzieś tam wychylać, bo boją się, że stracą tych jakby przyjaciół czy rodzinę, które mają i no jakby jest dla nich taką strefą komfortu to, żeby jednak może nie kontaktować się z osobami, które tę społeczność opuściły albo miały jakiś konflikt z tą społecznością. Natomiast no, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo są osoby, które odchodzą od społeczności i w dalszym ciągu mają kontakt z rodziną, tak jak na przykład Lia ma kontakt ze swoją mamą bardzo dobry. Także myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Czy to jest tak jak u Świadków Jehowy? Ciężko mi powiedzieć, też nie mam jakiejś wiedzy na temat Świadków Jehowy. Natomiast na pewno jest jakiś wspólny mianownik w takich społecznościach religijnych. Ale czy to jest to samo? Ciężko to porównać. Na pewno jest tak, że ci przywódcy odgrywają bardzo dużą rolę. To samo było zresztą widoczne podczas kampanii szczepień w Izraelu, że Żydzi, którzy ultraortodoksyjni, którzy nie chcieli się szczepić, jeżeli rabin naczelny im powiedział, żeby się szczepili, to od razu poszli się szczepić. Więc ta rola autorytetu jest bardzo silna. I też na pewno zależy od konkretnych społeczności. Nie można wrzucać wszystkich społeczności Żydów ultraortodoksyjnych do jednego worka. Te społeczności są różne, mają różnych członków i na pewno są takie społeczności, które bardziej jakby zezwalają na kontakt z osobami, które te społeczności opuszczają, a są takie, które są bardziej rygorystyczne, także to też myślę, że jest zróżnicowane. Bożena Szeremeta pyta: Agatko, we wcześniejszym spotkaniu usłyszałam, że w Izraelu nie ma ślubów cywilnych. Jak to naprawdę wygląda i czy wzięcie rozwodu po takim ślubie to duży problem? Pozdrawiam. Też Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak, to prawda, w Izraelu nie ma ślubów cywilnych i jeżeli chodzi o to, jak Izraelczycy do tego podchodzą, no to wielu Izraelczyków się jakby z tym nie zgadza i jest to coś, co cały czas gdzieś tam trwa walka o to, żeby to zmienić. Natomiast no, ten brak ślubów cywilnych jest o tyle dotkliwy, że pomimo, że można na przykład się sprzeciwić tej procedurze i wyjechać za granicę, żeby tam wziąć ślub i nie robić tego przez rabinat,
na przykład ja bym bardzo chciała coś takiego zrobić, czyli gdybym brała ślub, to nie chcę mieć jakby nic wspólnego, dokładać swojej cegiełki do tej instytucji, bo głęboko się z nią nie zgadzam. Więc na przykład jeżeli zdecyduję, że wyjadę za granicę i tam wezmę ślub na przykład na Cyprze, bo tak robi większość Izraelczyków, no to nawet jeżeli w przyszłości zdecydujemy się na rozwód, to wtedy znowu i tak, pomimo że wzięliśmy ślub za granicą, rozwód odbywa się przez rabinat. Jeżeli ktoś decyduje się ominąć jakąś instytucję i wziąć ślub za granicą i to jest ok, to jest legalne, ale w przypadku rozwodu ta instytucja rości sobie prawo do tego, żeby decydować o rozwodzie pary, która nie brała ślubu w tej instytucji, uważam, że jest to pogwałcenie praw człowieka, uważam, że jest to zmuszanie człowieka do korzystania z określonej instytucji. No i jest to w ogóle też nielogiczne, bo jeżeli mogę wziąć ślub za granicą, to dlaczego nie mogę się też tam rozwieść? Także no, jest to takie coś na kształt ubezwłasnowolnienia moim zdaniem i no, jest duży problem. Zresztą jest też sporo Izraelczyków, którzy żyją tutaj jako Żydzi, ale na przykład rabinat nie uznaje ich korzeni za wystarczająco żydowskie i pomimo, że mają oni izraelskie obywatelstwo i są przez państwo jako Izrael uznani za Żydów, to nie są uznani za Żydów przez rabinat i muszą wyjechać za granicę i tam brać ślub. Natomiast jeżeli chodzi o rozwody, czy one są trudne, no to bardzo zależy od tego, na kogo się trafi. Znam pary, które się rozwodziły w Izraelu i rabinat podpisał im papierek, trwało to 15 minut i było wszystko ok. Problemem jest, kiedy mężczyzna nie chce się zgodzić na rozwód, wtedy zaczynają się schody. Są rabini, którzy próbują wtedy mężczyznę przekonać, żeby na ten rozwód się zgodził, żeby nie zmuszał żony do bycia w małżeństwie. Są tacy, którzy już tak przychylnie na to nie patrzą, także no, to jest bardzo, bardzo zależne od tego, na kogo się trafi. No i myślę, że to by było tyle na dzisiaj, bo widzę, że mam jeszcze całe mnóstwo pytań, na które chciałabym odpowiedzieć, ale nagrywam już strasznie długo, więc na dzisiaj myślę, że wystarczy i odpowiem w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, zostawcie łapki w górę, wpadajcie na Facebooka i Instagrama i na Patronite, jeżeli zechcecie wspierać mój kanał i moją aktywność w internecie. Buziaki, hej!